Cześć, Piotr Łukaszewicz, Polski Caravaning. To była jedna z najgłośniejszych premier początku tego roku. Globe Traveler, polski producent campervanów, zaprezentował model dla dwojga camper dwuosobowy. To ten pojazd za moimi plecami, Explorer 2XS. W tym gorącym okresie premierowym, prezentacyjnym udało nam się od jednego z polskich dealerów tej firmy dostać pojazd na kilkudniowe testy i mieliśmy tym samym okazję do skonfrontowania z rzeczywistością tych wszystkich dobrych, bardzo ciepłych opinii, które pojawiły się wśród obserwatorów, wśród mediów, tak w Polsce, jak i za granicą, bo przecież Globe Traveler, polski producent, jest na wymagających rynkach Europy Zachodniej bardzo cenionym producentem, tak w Europie Zachodniej, jak i w krajach skandynawskich. Ruszyliśmy na test, zapraszam na materiał filmowy. Podczas kilkudniowego testu odwiedziliśmy Górę Kamieńsk pod Bełchatowem i potwierdzamy, kamper dla narciarzy też się sprawdzi, miejsca nie brakuje. Do tego garażu oczywiście jeszcze wrócimy, bo jest o czym tu opowiadać. Odwiedziliśmy też kemping Łoś pod Piotrkowem Trybunalskim. Przy okazji polecamy to miejsce, to jeden z nielicznych, jeśli w ogóle nie jedyny kemping całoroczny w centralnej Polsce. Idealny na krótki postój na trasie północ-południe albo na dłużej, bo tu też wokół atrakcji nie brakuje. Pojeździliśmy trochę też po regionie, nawet w centrach dużych miast jeździło się dobrze, prowadzenie niemal jak osobówki. Skąd pomysł na dwuosobowego kampera? Jak dowiedziałem się od przedstawicieli producenta, czy też dealerów, dystrybutorów tych pojazdów, ten temat pojawiał się wielokrotnie w rozmowach z klientami na targach, czy na innych spotkaniach. Duża grupa karavaningowych ekip to pary. Stąd pomysł, by zaoszczędzić trochę przestrzeni na dodatkowych miejscach do jazdy i wykorzystać tę przestrzeń inaczej. Chyba się udało. I rzeczywiście to, co już w pierwszej kolejności robi wrażenie, na nas zrobiło też wrażenie, to duża wolna przestrzeń w tym pojeździe. Takiej nie znajdziemy zwykle w kamperach na prawo jazdy kategorii B do 3,5 tony, a tym bardziej przecież w campervanie, kamperze w bardzo kompaktowych gabarytach. W tym przypadku to dokładnie 599 cm długości, 206 cm szerokości. Wewnątrz przy podwójnej podłodze, o której opowiem trochę później, mamy blisko 2 metry wysokości. To też istotne i bardzo wygodne. Wysokość całego pojazdu na zewnątrz to 280 cm i niestety musimy mieć na uwadze, że w trakcie jazdy w trasie takie silne, boczne podmuchy wiatru będą uciążliwe. Trzeba bardzo uważać i mieć na to poprawkę. To model zbudowany na Peugeotie Boxerze L3H3. Producent dostarcza też te modele na podwoziu Fiata Ducato. Tam są różne konfiguracje, tam też możecie wybrać automat. Tutaj mamy tylko 6-biegowy manual i 160 koni z silnikiem o pojemności 2,2 litra. Krótko jeszcze opowiem tutaj przy okazji o prowadzeniu tego auta, bo te tylne, boczne szyby bardzo usprawniają jazdę, szczególnie włączanie się do ruchu pod ostrym kątem widzimy dużo więcej. Brakuje natomiast tylnej kamery i to jest coś, co z pewnością warto by poprawić. Ale skupmy się na tym, co najważniejsze. Z przyjemnością opowiemy o tym, co się podczas naszej kilkudniowej wyprawy sprawdziło, a co niekoniecznie. Magia prostoty tutaj jest tym, na co warto zwrócić uwagę. Ten prosty w gruncie rzeczy stolik jest tak wielofunkcyjny, że zastępuje kilka rozwiązań. Może być wykorzystywany przy tym fotelu na przykład do pracy, może służyć jako dodatkowy blat do kuchni, czy można go też dosunąć do tego prawego fotela pasażera w szoferce. Co też ważne, ten fotel możemy dosunąć do samego końca, więc tutaj naprawdę można z tego rozwiązania wygodnie korzystać. Sam stolik możemy też schować, jeżeli nie potrzebujemy go używać. Myślę, że zimą raczej on tutaj zostanie, ale latem, kiedy życie karavaningowe toczy się zazwyczaj przed pojazdem, pod markizą, przy stolikach zewnętrznych, tutaj możemy uzyskać dodatkową wolną przestrzeń. Sam stolik możemy też dowolnie dosuwać i dopasowywać do swojej wygodnej pozycji.
No i też warto dodać, że to największy stół stosowany dotychczas w Globe Travelerach, czyli taka dodatkowo wymierna korzyść z tego, że mówimy o pojeździe dla 2 osób. Tutaj co jeszcze ciekawe, co warto zauważyć, to że przy tym stoliku możemy siedzieć albo naprzeciwko siebie, jeżeli potrzebujemy na przykład pograć w karty, mamy ochotę, mamy taką możliwość, możemy siedzieć tuż obok siebie, jak nam wygodniej, jak potrzebujemy, tak możemy tutaj funkcjonować. To miejsce do siedzenia nie jest szczególnie wygodne, nie ma tutaj zagłówków, nie ma oparć, jest to takie miejsce rezerwowe, ale dobrze się też na pewno sprawdzi jako podnóżek dla miejsca na fotelu kierowcy. Szafki mają nowe fronty, nie mają rączek, otwierane są na docisk. Tutaj wszystko jest w jasnej, fajnej kolorystyce tych szafek, a już szczególnie dla 2 osób jest bardzo dużo i z pewnością wystarczy. To ciekawe rozwiązanie, dodatkowy schowek w tej podwójnej podłodze, tutaj na przykład na buty lub cokolwiek innego. Szafki w przedniej i tylnej części są bardzo głębokie, spokojnie spakujecie się tutaj nawet na dłuższy wyjazd. Natomiast część szafek znajduje się nad łóżkiem. To trochę komplikuje sprawę, bo samo łóżko jest dosyć wysokie. Może nie jest jeszcze potrzebna drabinka, ale jakiś schodek, może wysuwany, z pewnością by się przydał. Skoro jesteśmy przy łóżku, bardzo wygodnym rozwiązaniem jest jego podnoszona przednia część. Samo łóżko, jak widzicie, nie ma imponujących rozmiarów. Dokładnie jest to 120 na 200 cm. 200 cm czy może być za krótkie? W pewnych miejscach tak, bo te 200 cm dotyczy oczywiście najdłuższego miejsca. Tutaj jest nieco krócej. Czy jest za ciasne? Często zwracaliście na to uwagę w komentarzach. Po premierze taki sam rozmiar łóżka stosowany jest z powodzeniem od lat w modelu Explorer XS i niezmiennie znajduje grono zwolenników. Nam tutaj ciasno bynajmniej nie było, ale najlepiej będzie pewnie przyjechać, sprawdzić, przetestować u jednego z 2 dealerów Globe Travelera w Polsce, to krakowski Elkamp oraz warszawskie Centrum Karawaninku. Te wąskie drzwi do łazienki mogą zwiastować to, że mamy do czynienia z niewielkim, raczej ciasnym pomieszczeniem. Nie do końca jest, a przynajmniej nie jest aż tak źle, jak mogłoby się wydawać. To pomieszczenie jest szersze, ono jest powiększone z lewej strony. Nam miejsca nie brakowało. Jest to połączone, tutaj mamy połączoną toaletę kasetową i prysznic, oczywiście w jednym pomieszczeniu. W campervanach trudno o inne rozwiązania. Jak widzicie, jestem dość słusznego wzrostu i nie tylko wzrostu. Spokojnie się tutaj mieszczę. Przed łazienką lustro, pod nim ciekawe jak na campervany rozwiązanie, szafa z wieszakami. W szafie tuż obok dodatkowe schowki. Mała rzecz, a cieszy i się sprawdza. Podczas kilku dni testów nie używaliśmy praktycznie w ogóle zasilania zewnętrznego. Nawet w pochmurne dni nasz akumulator dzielnie dawał radę z dużym zapasem. Był doładowywany zestawem paneli na dachu 4x50. Ten campervan jest bardzo niezależny. Mamy co prawda miejsce na jedną butlę gazową, ale w praktyce z gazu korzystamy tylko w kuchence. Wystarczy więc na długo. Lodówka kompresorowa Dometic zasilana prądem 12V, a jeśli chodzi o ogrzewanie, to truma korzysta z oleju napędowego bezpośrednio ze zbiornika. To opcja dodatkowa. W standardzie będzie w tym modelu montowana truma z ogrzewaniem gazowym, ale my polecamy, warto się nad tą dieslowską opcją dodatkową zastanowić. To bardzo wygodne rozwiązanie. Pytanie o zużycie paliwa. To oczywiście zależy od temperatury. Tej na zewnątrz i tej, którą chcemy uzyskać wewnątrz. Średnio jest to kilka litrów oleju napędowego na dobę. Skoro o ogrzewaniu, na pewno warto zwrócić uwagę na miejsce montażu wylotów z ciepłym powietrzem. Mamy je w kilku miejscach, także w łazience. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, okazuje się praktycznym, jest ich montaż pod fotelami w szoferce. Rzadko spotykane rozwiązanie, a warte uwagi. Dogrzanie tego miejsca ma dodatkowe znaczenie. Jak wiemy, to tutaj zimą ucieka najwięcej ciepła. Co prawda my podczas naszego testu nie mieliśmy do czynienia z ekstremalną zimą czy bardzo niskimi minusowymi temperaturami, ale o samym systemie grzewczym tutaj możemy mówić tylko dobrze, wszystko fajnie się sprawdziło. W dachu kampera mamy aż 4 okna dachowe, dzięki temu jest jasno. Dodatkowo w 2 z 4, w łazience i w kuchni, są dodatkowe wentylatory.
Tutaj nad kuchnią jest model MaxFan, który może zarówno ochładzać wnętrze, jak i wyciągać powietrze, na przykład przy gotowaniu, wyciągać zapachy. Co ciekawe, możemy z niego korzystać także w trakcie deszczu, czego zresztą doświadczyliśmy. Działa to fajnie, działa to sprawnie. Budowa tutaj na górze tego urządzenia gwarantuje, że woda do kampera się nawet w trakcie deszczu nie dostanie. No i nie potrzebujemy podpięcia do sieci 230, by z tej możliwości korzystać, co w przypadku chłodzenia wnętrza jest ciekawą i interesującą alternatywą dla klimatyzacji. Nad łóżkiem mamy ładowarkę bezprzewodową dla telefonów starszej generacji lub w sytuacji, kiedy chcemy korzystać z telefonu podczas ładowania. Złącze USB. Warto ten telefon mieć naładowany i przy sobie. Tutaj ze smartfona możemy też włączać, wyłączać światło, sprawdzać wodę. Wystarczy sparować po Wi-Fi telefon z nowym u tego producenta systemem elektronicznym Nord Elektronika. To fajnie się sprawdza i naprawdę działa dobrze. W kuchni tym, co pierwsze rzuciło się w oczy, to jest ten brak blatów kuchennych. Gdzie tu przygotować jedzenie, też tak pomyśleliśmy. Okazało się to jednak dużo mniejszym problemem niż się nam wcześniej wydawało, bo w roli blatów świetnie sprawdzi się ten dosuwany stolik, ale też półka na lodówce, więc jest blisko do wszystkiego, bardzo wygodnie. To bardzo fajne rozwiązanie. Ta lodówka, co też ciekawe, otwierana jest dwustronnie. Możemy oczywiście sięgać do niej tak z łóżka, jak i od strony stolika. Tuż obok mniejsza, dodatkowa, montowana opcjonalnie na chłodzone wina czy inne napoje. W kuchni standardowo dwupalnikowa kuchenka, umywalka, na dole głębokie szuflady. Do szafek kuchennych mamy dostęp zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz pojazdu. Przyda się latem na pewno. Przy kuchni także gniazda. Takich kompletów w pojeździe jest kilka, 230, 12, port USB, ładowarka samochodowa. Rzeczą, z którą w campervanach bywa różnie, jest oczywiście przestrzeń garażowa. Tutaj bardzo miłe zaskoczenie. Zresztą zobaczcie. Żeby było wygodniej, dodatkowo te drzwi, zarówno jedne, jak i drugie, możemy otworzyć aż do tego miejsca. Już wewnątrz pojazdu jest bardzo dużo miejsca na bagaże, a tutaj dodatkowo taka wolna przestrzeń. Tam pod łóżkiem jest dodatkowa przestrzeń, mamy do niej też dostęp z wnętrza pojazdu. W bagażniku wygodny dostęp serwisowy do kluczowych elementów, także interesujące dodatki to zewnętrzny prysznic. To oczywiście kamper całoroczny, za sprawą podwójnej podłogi i ogrzewania w garażu praktycznie o nic podczas zimowego wyjazdu nie musimy się martwić. Nic nie zamarznie, zbiorniki na wodę czystą i szarą są bezpieczne, jeśli tylko ogrzewanie jest włączone. Same zbiorniki też, jak dla 2 osób, w zupełności wystarczające. Na wodę czystą mamy zbiornik 85-litrowy, a na szarą 90. Co ważne, co ciekawe, zbiornik szarej wody ma nieregularny kształt, jest obniżony, skierowany w kierunku odpływu, dzięki czemu cała ta procedura przebiega szybciej. Uruchamiamy ją tym jednym zaworem. Globe Traveler to marka, która ma na rynku bardzo dobre opinie związane z jakością zabudowy. Tutaj te elementy zabudowy są ze sobą naprawdę dobrze spasowane. Tutaj nic nie trzeszczy, nie stuka, nie szumi podczas jazdy i to zdecydowanie na plus nawet przy wyższych prędkościach, a campervanem ze 160-konnym silnikiem, o nie przecież nie trudno, jest cicho, to także za sprawą nowych w tym modelu okien ramowych Dometic. Dodają nie tylko uroku, bo przecież naprawdę fajnie zlewają się z tą kolorystyką, ale też potwierdzamy, dodają komfortu akustycznego. Tutaj producent też podkreśla, że Explorery powstają bez żadnych modyfikacji nadwozia. Ten dach nie jest rozcinany, nie jest rozcinane poszycie. To trwały element od producenta bazy, w tym przypadku Peugeota, i to dzisiaj może jeszcze nie ma tak dużego znaczenia, ale po kilku latach użytkowania kampera na pewno wpłynie na jego szczelność.
mniej miejsc homologowanych do jazdy to nie tylko więcej miejsca wewnątrz, ale to też mniejsza waga pojazdu, bo miejsca homologowane wiążą się z dodatkowymi stelażami, konstrukcjami, które oczywiście swoje ważą. Jest to około kilkudziesięciu kilogramów. W tym przypadku z tego zrezygnowano. Ten kamper w gotowości do jazdy, czyli z kierowcą zatankowanym, pełnym zbiornikiem paliwa i 20 litrami wody, waży około 3 ton. Mamy więc jeszcze sporo ładowności, około 500 kg i przede wszystkim komfort psychiczny podczas jazdy. To kamper dla 2 osób lub dla singli. Nasze wrażenia po kilku dniach spędzonych w tym pojeździe są jak najbardziej pozytywne. Jeżeli szukacie kampera i dzisiaj jeździcie w ekipie dwuosobowej i też jesteście pewni, że się ta ekipa w ciągu najbliższych kilku lat nie zwiększy, to warto się tym pojazdem zainteresować. Ceny tego modelu to w wersji podstawowej od 320 000 złotych brutto, to już cena z podatkiem akcyzowym. Cena tego modelu prezentowanego, bardzo dobrze doposażonego, to koszt około 350 000 złotych. Jeżeli macie jakieś pytania, być może coś w tej testowej prezentacji pominąłem, pytajcie w komentarzach, postaramy się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Więcej informacji o tym testowanym modelu u polskich dealerów Globe Travelera. Jest to Elkamp w Krakowie oraz warszawskie Centrum Karawaningu. Dzięki, do zobaczenia.